Nazywam się Paulina Kojak, mam lat 17. Jesteśmy z PCK, Polskiego Czerwonego Krzyża. Ja Kamil, 24 lata, Polski Czerwony. Nazywam się Klaudia Aleksandrowicz, mam lat 35 i reprezentuję Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Nazywam się Michał, jestem z Fundacji Sempre Frente, mam 23 lata i pracuję jako koordynator działań w projektach Erasmus+, w wymianach młodzieży, a w tym przypadku IVS-ie, czyli Europejskim Wolontariacie. My name is Carlos, I'm from Spain, Valencia, and well, I'm here doing my voluntary service, and 24. Ja jestem 8 lat w Polskim Czerwonym Krzyżu jako wolontariusz. Skłoniło mnie to, że możemy robić naprawdę bardzo wiele różnych rzeczy ciekawych, które mnie bardzo interesowały. Począwszy od pierwszej pomocy, po międzynarodowe prawo humanitarne, po pomaganie ludziom. Po prostu i do tego jeszcze naprawdę, miałem brzydko powiedzieć, bardzo fajni ludzie, którzy inspirują i naprawdę zarażają tym, żeby coś więcej robić. Ja jestem dość niedawna, jestem od sierpnia, ale zaraziło mnie to, w sumie ten wolontariat taki zaraził mnie tym, że chęć pomagania ludźmi, że ludzie robią to bezinteresownie, nie potrzebują jakichś korzyści materialnych lub różnych rzeczy, po prostu robią to, bo to kochają, tak? Kochają pomagać. To znaczy tak, wolontariuszką jestem tak naprawdę od 12 roku życia. Swój wolontariat zaczynałam w schronisku dla zwierząt. W Otwartych Klatkach jestem od roku. Co mnie skłoniło? Chęć pomagania. My project is during all the year since this past October until the next. I don't know what is the exactly reason that I decided to do this voluntary service, but I want to now a different country. In Spain now it's very difficult to take a job. I think this is a very good opportunity because the work that now I'm doing is very near to my studies before. Poland, for me it's very, maybe it's not exactly word, but it's exotic, no? But it's very different to. I'm not a volunteer, I coordinate the work of volunteers. So I can just tell that many people decide to go to EVS volunteering, for example, because they want to develop their own skills, because they have a free year after high school or after studies. So they decide to work on their development, on their skills. They want to learn the language, they want to learn something new about another culture, they want to meet new people, and they want to extend their possibilities of getting a good job. Bycie wolontariuszem. Dla mnie wolontariuszem to jest ostatnio to było bardzo dla mnie zmienia, bo ogólnie pomaganie ludzi, tak? Pomaganie osobom, którym samej naprawdę nie należy się ta pomoc, ale po prostu z chęci tej, że się pomaga, tak? To jest dla człowieka jakaś lepsza wersja. Po prostu wraca. Jak się mówi, karma wraca. No, dla mnie to jest swoje drugie życie, bo ogólnie w Polskim Czerwonym Krzyżu jestem związany 12 lat, czyli połowa mojego życia, z czego 8 lat jestem jako wolontariusz. No i to jest po prostu co drugi dzień jazda do biura naszego w PCK z własnej inicjatywy, z własnej chęci i coś kombinowanie dalej, nie? A teraz ja pełnię funkcję przewodniczącego naszej grupy i też przewodniczącego Krajowej Rady Młodzieżowej, więc obowiązków mam bardzo dużo, łącząc to też koordynowanie całym krajem na dobrą sprawę, tak? I do tego jeszcze w Lublinie naszą grupą, no i jeszcze do tego doszło jeszcze województwo, więc jednak trochę sporo jest, ale to co najważniejsze dla mnie jest, jaki mój najważniejszy, najbardziej satysfakcjonujący obowiązek,
to, żeby wszystkie jakieś pasje i umiejętności wolontariuszy, którzy działają u mnie w grupie, połączyć między sobą w taki sposób, by można zrobić coś fajnego, coś niestandardowego, coś takiego, co też spełni ich pasję, co będzie ich rozwijało i myślę, że to najfajniejszą frajdę mi sprawia. Biorąc pod uwagę wolontariat, jaki pełniłam przez całe swoje życie, jest on dla mnie jakimś takim motorem napędowym do wszystkiego, co robię, dlatego że daje mi to ogromną satysfakcję, ponieważ praca daje nam pieniądze, tak? Uczymy się po to, żeby dostać dobrą pracę, pracujemy po to, żeby mieć pieniądze na życie, na spełnianie swoich zainteresowań. No i musi być jakiś czynnik, który daje nam tą satysfakcję z tego, co robimy. Dla mnie jest to wolontariat. Now my work, my job here is to dynamics of the foundation with of the kids and something. But for me, to be a volunteer, it's see the job. For example, I'm working with the kids is try to help too much as possible and try to put my skills during the work, try to help if I can try to help. No, ja konkretnie się uczę, więc to jest dla mnie nie jest jakiś problem, tak? Więc łatwiej mi na przykład połączyć wolontariat ze szkołą, choć mam też naprawdę dużo innych rzeczy, innych zajęć, ale jednak Polski Czerwony Krzyż to jest dla mnie chyba bardziej jeden priorytet. U mnie to jest tak, że na dorosłej, jak człowiek sobie skoordynuje i zaplanuje dzień, tudzież tydzień, tak sobie przeżyje, tak? Bardzo często zdarza się, że trzeba poświęcić sen. Ale to też nie jest tak, że poświęcamy sen na darmo, tylko ku czemuś, co nas uszczęśliwi, co nam sprawi frajdę. Jakoś poprzez właśnie jakieś ułożenie sobie planu dnia, nigdy nie miałem jakiegoś problemu z pogodzeniem wolontariatu i na początku liceum, później studiów, teraz pracy. Parę prac mam teraz jednocześnie, jeszcze do tego wolontariat tutaj na szczeblu lubelskim, na szczeblu krajowym, ale jeżeli ktoś chce, to naprawdę da radę robić wszystko. To znaczy nie powiem, że zawsze jest łatwo, dlatego że są zajęcia, które wymagają od nas dodatkowego nakładu pracy. Czasami trzeba wziąć wolne w pracy, żeby spełnić się w tym, co robimy poza nią, tak jak jest to w dniu dzisiejszym, tak? Jest to dla mnie normalny dzień pracy, a jestem tutaj z Wami, dlatego że uważam, że bardzo ważne jest to, co robimy jako organizacja. It's the best day. For example, if we have too much work to do presentation about our cultural meetings, or we spend more time, but normally we only work with the foundation, with the kids during the evening, and I like this type of job, and for me it's not to spend the time. It's like I like too much to do it, and it's or for example, do this type of meeting or the Spanish lessons in the foundation. I think it's not the worth to spend the time, because spend is like, okay, you need this time to other things. I really like these things, and I think I can spend it and understand it. Ogólnie wydaje mi się, że troszeczkę stałem się innym człowiekiem, bo nawet jak kiedyś chciałbym się zastanowić, co by było, gdyby nie PCK w moim życiu, to miałem obraz całkiem innego człowieka. Nawet dyscyplina, pracowitość, zaangażowanie, poświęcenie dla innych ludzi, planowanie czegoś, strasznie to też budzi kreatywność.
Jeżeli mam wokół siebie 40 ludzi praktycznie na co dzień i wiem, że każdy z nich jest jakąś indywidualnością i każdy z nich czegoś na pewno też oczekuje od wolontariatu, tak? Nie korzyści materialnej, ale jakieś szanse na rozwój. To jeżeli tego oczekuję, przyjdę do wolontariatu, no to kurczę, jeżeli możemy coś dać jako wolontariat, to sobie coś, czego oczekuję i przy tym jeszcze pomóc komuś innemu, to jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaka może być. A co więcej, no na pewno też odwaga w relacjach z innymi ludźmi, kontakty z innymi ludźmi, praktycznie same korzyści są. I ja jak skończyłem liceum, później skończyłem studia, stwierdziłem, że na Wrocławiu najbardziej wykształcił mnie wolontariat. Najbardziej wykształcił moje życie, moją osobowość i to, jaki teraz jestem. Więc praktycznie to wszystko co wolontariat zrobił, no to jednak tak to wygląda. Jeśli chodzi o mnie, to kiedyś tak naprawdę PCK było dla mnie takim stowarzyszeniem, nie wiem, jakąś fundacją. Zbieramy coś tam dla kogoś, jest ok. No ale teraz, gdy weszłam tutaj właśnie w PCK, to jakich ludzi poznałam i całą po prostu obsadę tych wszystkich osób. Naprawdę, ludzi jak się tam poznaje, to jest, nie da się tego opisać. Tam czuję się jak u siebie w rodzinie, czuję zrozumienie, czuję, że to jest moje miejsce. Gdyby nie to ostatnie czasy, sama też bym nie wiedziała, co bym ze sobą zrobić. Może bym skończyła jak każdy inny nastolatek, który nie wie, co ma zrobić ze sobą. Od naprawdę młodych lat starałam się działać jako wolontariusz, dając albo swój wolny czas, albo swoją wiedzę, tak jak to jest obecnie, dlatego że jestem z wykształcenia zootechnikiem. Staram się po prostu dzielić i swoją wiedzą, i swoim czasem, i swoim entuzjazmem z ludźmi, którzy tego potrzebują. Tak? If you want to be a volunteer, you must be open-minded people, open minds. Yeah. If you, before of the volunteer, you are very close to you or not open from to meet people, it's better that you don't do this, or maybe it's good to do this to open your mind. And I think the volunteer service are helping me to know to improve my languages. Too much people that you can learn about all the people you met here during this voluntary service. It's time to learn. Myślę, że z samych tych rzeczy, co wcześniej powiedzieliśmy, nawet nie trzeba polecać. Myślę, że każdy, kto na Wrocławiu wie, z czym się je wolontariat, to sam z siebie będzie chciał. A komu polecać wolontariat? Wszystkim. Dosłownie wszystkim. Od najmłodszego do najstarszego, od najniższego do najwyższego. Każdy może się w tym znaleźć, tak? Każdy może pomagać. Niesamowitą na przykład rzeczą jest, kiedy takie maluszki, one uczą się pierwszej pomocy, a później idą do kolegów do szkoły i mówią: słuchaj, a na pierwszej pomocy, to jeżeli coś się takiego stanie, to trzeba zrobić to i to. Małe dzieciaki już wiedzą, że kurde, pomoc dla kogoś to jest coś cennego, tak? Starsze osoby też bardzo często pomagają. U nas funkcjonują w Polskim Czerwonym Krzyżu siostry PCK, które świadczą usługi opiekuńcze dla osób starszych, schorowanych. Więc na drugą stronę spektrum osób, które może działać, jest totalnie wielkie. Ale w tych czasach myślę, że najbardziej wolontariat można było polecić osobom, które dojrzewają. Wiek gimnazjalny, wiek licealny, bo wtedy robi się największy po tym życiu. Wtedy nasze życie się zmienia tak, że nawet nie kontrolujemy tego. Więc jeżeli spełnimy nasz czas wolny jakąś rzeczą pozytywną, jakąś rzeczą, która nas będzie kształtowała, która będzie nas trzymała w pionie, a nie pójdziemy w tango z kolegami z osiedla, to wtedy to jest takie jakby baza takiego bezpieczeństwa co do naszego życia. My się nauczymy tego życia, później będziemy wiedzieli sami. Jeżeli nauczymy się pomagać innym, to nauczymy się sami pomagać sobie.
nauczymy się sami nasze życie prowadzić, tak, żeby prowadzić je tak, jak my chcemy, a nie tak, jak chce od nas środowisko. Więc myślę, że najbardziej właśnie młodzieży, która dorasta, to się najbardziej przyda. Oczywiście, że polecam zostanie wolontariuszem i polecam to każdemu. Daje to ogromną satysfakcję. You are between 18. For EBS, you can go if you're at least 17 until 30. But general volunteer, you can go when you're on any age. Yes. The other volunteers here are 20 years, 18 years. That's not the people I met. I think it's the same like me. We are. I'm with Jay, not only in the work, drinking some beer out of this, and I talk with all, and the age is like, it's like we are the same age. It's not important.